Cześć! Zgrzałem się, prawdę mówiąc, ponieważ fotografuję dzisiaj, w tej chwili, Canonem 1N RS. To jest aparacik, którego korpus waży 1,5 kg. Robi się nim, powiedzmy uczciwie, fantastycznie zdjęcia. I tak inni podkreślali, gdzie czytałem recenzję, jedną jego wadą jest to, że filmy szybko znikają. Filmy szybko znikają, ponieważ on jest bardzo szybkostrzelny. Szybkostrzelny jest dlatego, że Canon zastosował w nim półprzezroczyste lustro. To jest tak, że 30% światła idzie na wizjer, a 60% idzie do filmu. W związku z tym, że lustro jest półprzezroczyste, nie ma opóźnienia z podniesieniem lustra i takich innych dupereli. W związku z tym on ma opóźnienie od naciśnięcia spustu do zrobienia zdjęcia 0,00 coś tam. Czyli jest to pomijalne, ponieważ moje nerwy działają wolniej niż on. Ja jak pomyślę, robimy zdjęcie, to od mojego pomyślenia do naciśnięcia palcem spustu jest więcej niż on, jak ja nacisnę spust i on zrobi to zdjęcie. Znaczy, to półprzezroczyste lustro to nie był taki wynalazek dokładnie z tego aparatu, bo Canon już w 1989 roku zrobił taki model RT aparatu, czyli Canona, który też miał półprzezroczyste lustro, tylko tyle, że to jest profesjonalna jedynka, a tamten był taki, powiedzmy, zaawansowany aparat. Przy czym Canon już wcześniej robił aparaty, ponieważ już w 1965 roku zrobił takiego Canona Pelixa, też już z półprzezroczystym lustrem. No, półprzezroczyste lustro ma swoje wady i zalety. Zalety mechaniki nie ma, która tam stuka. Jest aparat zdecydowanie cichszy. Zdecydowanie cichszy. No wady, no jak się lustro zabrudzi albo coś mu się stanie, no to wszystko wychodzi na naszym negatywie. Przy czym ten Canon RT z 89 roku, on robił 5 klatek na sekundę. Prawdę mówiąc, to bez rewelacji, ponieważ jeśli no, każda firma chciała zrobić aparat, który robi szybko zdjęcia i Nikon F2 High Speed z motorem z 1978 roku robił 10 klatek na sekundę. Model późniejszy, czyli F3, też High Speed z 96 robił 12 klatek na sekundę. Ale to też nie były najszybsze jeszcze, ponieważ chyba najszybszym był Canon F1 New N z roku 84, czyli pokazany na Olimpiadzie w Los Angeles w 1984 roku, który potrafił robić 14 klatek na sekundę. Ja nie wiem, czy to może robić 14 klatek na sekundę. Tu nie włączyłem zdjęć seryjnych, bo zostało mi jeszcze raptem 10 zdjęć, a on robi 10 klatek na sekundę. 10 klatek na sekundę, jego zwijanie powrotne filmu jest wolniejsze od jego robienia zdjęć. Ja nie wiem, jak to sobie można wyobrazić. No, jedynie próbną serię robiłem, jak on robi zdjęcia bez filmu, ponieważ szybkość tego aparatu jest fantastyczna. Fantastyczne jest też w nim to, że w momencie, w którym ja robię zdjęcie, obraz mi po prostu nie znika. Nie znika. To jest tak, że ja cały czas mogę śledzić. Ja szukałem łabędzi, dlatego tu byłem przy kanale, ale żadne łabędzie nie chcą, a jak chcą, to jest za zimno, że nie chce im się latać po prostu. Więc myślałem sobie, że tak i zrobię takiego łabędzia w locie. Ojejku, odłożę ten aparat. To nie mój aparat, nie powiedziałem jeszcze. Daniel, bardzo Ci dziękuję za pożyczenie mi aparatu. Dorocie za obiektywu, bo to jest Doroty obiektyw, raczej aparat jest Daniela, także założyłem mu porządny skórzany pasek, żeby go utrzymać z metalowymi zapinkami, żeby go utrzymać bezpiecznie na szyi, bo inaczej się zresztą czuć jego ciężar. Po tym jak się bierze jakiś inny aparat, to taki, no nic nie waży, nic nie waży. Aparat oczywiście jak najbardziej to jest profesjonalny aparat, czyli pełne uszczelnienia, czasy od 30 sekund do 1/8000 części sekundy, czas synchronizacji 1/250 z lampą błyskową, czyli no, najlepsze co mogło być w tym momencie. Ale ja mówiłem, on robi 10 klatek na sekundę, ale 10 klatek na sekundę autofokus. Jest to najszybszy, proszę, trzymam go jeszcze, jest to najszybszy jaki był zrobiony aparat z autofokusem, produkowany seryjnie. 30 klatek na sekundę. Zasilanie 8 paluszków baterii AA, no to swoje musi ważyć oraz oczywiście wbudowany grip w drugą stronę. Nie.
O, tu grip do robienia zdjęć. Sam pomysł półprzezroczystych luster nie zamarł razem z nim, bo Canon nie zrobił następnego, natomiast firma Sony w 2010 roku wypuściła Alfy 55 i 33 właśnie też z półprzezroczystym lustrem i robiła tych w sumie modeli w ciągu 7 lat, wypuściła kilkanaście modeli. Ostatnim był pełnoklatkowy Alfa 99 w wersji drugiej. To był z 2017 roku ostatni model półprzezroczystego lustra. Czy dzisiaj to ma sens? No, to jest tak, przyjemność robienia zdjęć tym aparatem, gdyby nie był taki strasznie ciężki, jest olbrzymia. Robi się nim szybko, przyjemnie. To naciskasz spust i tak na chwileczkę patrzysz, oj, już 10 zdjęć zrobiłem? Wow. Do tego aparat, no wiadomo, profesjonalny, w związku z tym pełne uszczelnienia, może po nim czołg przejechać, no dobra, ciągnik może po nim przejechać, czy samochód osobowy może po nim przejechać, nim się nic nie staje, tak jak opowiadał facet, któremu właśnie gdzieś reporter w jakichś strefach wojennych aparat mu potrącił, przejechał mu potem transporter, on wyjął korpus, otrzepał z resztek obiektywu, założył nowy obiektyw i robił zdjęcia dalej. Bo do tego służą te korpusy, te aparaty, do tego, że one są no, niezniszczalne, a ten jest w pięknym stanie. No, nie wiem, gdzie Daniel takiego wypatrzył. Czy dobra, wiem, w Japonii. Wypatrzył takiego w idealnym stanie. No w idealnym stanie. Ja myślałem, że to jest nówka, jak go zobaczyłem. Natomiast no, najwyższa klasa, jedyne co, jak ludzie opisują, porównują, że no, byłby najlepszy, gdyby nie było po nim, że Canon 1NV pojawił się, który miał lepsze sterowanie lampy błyskowej. Natomiast jeśli nie patrzeć na sterowanie lampy błyskowej, to jest to najwyższy model aparatu Canona, profesjonalnego Canona na film, jaki powstał. Przy czym jest też zastanawianie takie, czy w ogóle ma sens produkowanie takich aparatów. To jest tak, że to nie jest aparat dla mas, to nie jest nawet aparat dla reportera, bo on takiego aparatu nie potrzebuje. To jest aparat do specyficznych zastosowań dla niektórych osób, które wymagają takiego sprzętu albo chcą taki sprzęt, ale przede wszystkim to jest aparat, który pokazuje możliwości firmy stworzenia aparatu. O, jeśli oni potrafią zrobić takie coś, to ja kupię sobie tańszy, bo on też jest na pewno dobry. I to jest właśnie ten z tych aparatów, mnie ręka boli, naprawdę. Ja dlatego chciałem nagrywać tu troszeczkę dalej, ale mówię nie, jak ja mam stać i gadać przez 15 minut, mając go cały czas w ręce albo na szyi, to mi się to... Nie, to ja znalazłem sobie ławeczkę w przystanku, który jest w tej chwili nieużywany i dzisiaj jest niedziela. Więc można nagrać spokojnie tutaj film. Jeszcze raz, Daniel, dziękuję Ci za pożyczenie mi tego aparatu. Ciebie, mam nadzieję, że półprzezroczyste lustro, bo ja oglądałem, raczej czytałem gdzieś artykuł, że w 2010 roku Sony wymyśliło półprzezroczyste lustro i sprawdziłem ich reklamę. Nie, oni nie pisali, że wymyślili, oni napisali, że jest to pierwsza lustrzanka cyfrowa z półprzezroczystym lustrzem, ponieważ pierwszą lustrzanką, znaczy nie wiem czy pierwszą, wydaje mi się, że pierwszą to był Pelix z 1965 roku, a najbardziej zaawansowaną, najlepszą lustrzanką na film to był właśnie Canon 1N RS. Ten RS, bo poprzedni to był RT, Real Time, a ten jest Real Series, czyli realna seria. Fakt, że jest szybki, a naprawdę fotografowanie nim to jest ojejku. Da się zrobić zdjęcie o tamtego. Pipanie jest włączone, to jest dźwięk migawki, jak przewija się w zdjęciu pojedynczym. Nie będę robił, bo za mało zdjęć zostało. Chciałem jeszcze zrobić kilka, żeby pokazać, jak ten obiektyw, jak ten aparat robi zdjęcia. O, to jest fajne ujęcie. To one znikają. Do tego to, co ja lubię, w tych aparatach duże pokrętło kontroli ekspozycji. Z prawej strony w wizjerze mam to, co mi jest niezbędne, bo tu nic nie ma w tym wizjerze. Tam jest 5 punktów autofokus, które on w tej chwili sam sobie wybiera, bo mu pozwoliłem. Do tego jest czas i przesłona pod spodem, a z prawej strony drabinka, która pokazuje mi korekcję ekspozycji. I koniec. I nic więcej, ja mogę sobie i korekcję ekspozycji pod kciukiem. Fakt, że ja używam podobnego rozwiązania, w związku z tym mi to wchodzi.
Błyskawicznie mogę przestawić i tam jest jeszcze literka w tym wypadku F, czyli full. Ona mówi o tym, że ile mogę jeszcze zdjęć w serii zrobić, albo o prędkości. O, nie sprawdziłem. Bo w cyfrowych to pokazuje w tym miejscu, ile jest miejsc w buforze. Na przykład 10. Ja zacząłem robić zdjęcia, zacząłem panie 8. Że w tej chwili już tylko w bufor wyjdzie 8, ale jak zwolnisz za chwileczkę, no to znowu pokaże, że jest 10. Tutaj nie wiem, co oznacza. Natomiast sama obsługa aparatu, to jest najwyższe. Także jeśli masz możliwość kupienia takiego aparatu, to tylko Ci zazdroszczę, prawdę mówiąc. Zazdroszczę Ci, a Danielowi dziękuję bardzo za pożyczenie mi tego aparatu. Chyba wezmę coś lżejszego do pofotografowania na następną godzinę, żeby odpocząć. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione tym aparatem, z tym obiektywem dokładnie, czyli Canonem 70-200 2.8. I zapraszam Cię do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć!